Rozmawiamy o wyszukiwaniu. Chciałeś rozmawiać o wyszukiwaniu, drogi kolego. Chciałem, I ale w takim razie na co? To proszę narzuć nowy temat. Nie no, wyszukiwanie może być. Oszukiwanie? Wyszukiwanie. Aha. Wczoraj poprawiłem wyszukiwarkę w Umku. Po tygodniu męczarni naprawiłem. Znaczy, że działa, ale niekoniecznie... A do czego im ta wyszukiwarka jest w ogóle potrzebna? Czego oni tam szukają? To jest przykład, jak zrobić złą wyszukiwarkę. O, i to jest bardzo dobry temat. No nie, bo używają wyszukiwarki tylko jako książki adresowe. Czyli szukają kontaktów. Czyli nie szukają treści, tylko szukają ludzi. To jest wyszukiwarka do profilu, nic więcej. No, czyli też szukanie kogoś tam w strukturze organizacyjnej. Tylko i wyłącznie. No to jeden z modeli użycia wyszukiwarki. Jeden, ale trochę bezsensowny, bo mają tych użytkowników raptem 1000. No raptem. Większość bez A ty danych. znasz 1000 osób, tak z automatu i przypomnisz sobie ich numery telefonów? Większość bez danych, Mhm. więc jest imię, nazwisko, stanowisko. 3 No i rzeczy. pewnie numer telefonu. Nie zawsze. Stanowisko też już coś mówi, bo jeżeli ten urząd jest podzielony na jakieś, nie wiem, budynki, no to już wiesz, gdzie kogoś szukać przynajmniej. Nie, wszystko mają w jednym. No to lipa. No to jest kwestia takiej edukacji klienta. Zawsze jest ten etap, ale ja też bardzo często spotykałem się z tym, że po prostu faktycznie search jest pomijany brutalnie. W sensie jest... Znaczy inaczej. Najczęściej jest konfigurowany bazowo i sobie leży, żeby nic było poza tym. tak. No tak. A cała masa funkcjonalności w sensie kustomizacji searcha jest zupełnie niedotykana. Jakiejś modyfikacji, wizualizacji, W ogóle nie. zwracanych wyników, tego typu rzeczy. Mało kto o to prosi, mało kto w ogóle wie, że może to sobie spersonalizować troszeczkę. Tak. Czy nawet ten refinement web part taki, który... No to myślnie zazwyczaj to pokazuje w I treść. też mało kto z tego korzysta. Tak. Tak? Że możesz sobie doprecyzowywać to wyszukiwanie i doklejać kolejne warunki Tak. jakieś filtrowania. W tej chwili szukania. w 13 jest domyślnie indeksowane są PDF-y, no więc to już nie ma potrzeby kustomizacji tych typów plików, więc jest wszystko zrzucane i tak sobie leży. No tak, i nie musisz żadnych high filtrów już dogrywać, czy Nie też trzeba. jest potrzebne? Wszystko Już jest z domyślnie. automatu. Tak, PDF-y, ponieważ Word edytują PDF-y, więc to już jest domyślnie A natywnie. poza tym się dogadali chyba, Adobe z MS-em się w końcu dogadał i Tak. nie ma już problemu. 13 jest tam się prosta, gryzą i się łatwa. wchodzi. Instalacja Format. trwa kilka minut. No tak, no i I to to też leży. jest ciekawa droga, jak to wszystko się rozwinęło, bo przecież pomiędzy 10 a 13 właśnie były pomysły na to, żeby search stał się osobnym kompletnie produktem. Były zresztą jako fast sprzedawany i Jako teraz... fast. No tak, czyli search. No tak, ale był fast osobny, a osobny search SharePointowy. No a teraz wesali wszystko. Teraz wszystko, nawet Foundation silnik jest Tak, fastowy. jest wesany w SharePointa. Tylko ma Tylko tyle, ograniczenia że zobacz wartościowe. jak właśnie rynek zweryfikował im pomysły. Mieli fajny pomysł na to, żeby zbudować narzędzie do centralnej wyszukiwarki w organizacji i tak dalej, a wszystko niestety się zakończyło tym, że chyba nie było po prostu na to chętnych. A, pewnie tak. Ale Czy ciekawe komuś jest sprzedać się to, pewnie udało, tylko tyle, że czy sprzedaż była też z sukcesem jakimś połączona. znaczy w jednej organizacji, tam gdzie mamy te zastępstwa teraz testowane, tam jest search duży. Jest używany. Znaczy nie jest customizowany, ale jest używany faktycznie. Mają Dokumentów szukają 250 000 elementów, sobie. 99% to są dokumenty. Wyszukiwarka osób jest używana, ale pomijalna, natomiast to, co używają, to jest search taki w okienku, ale też ten quick search na listach i bibliotekach, czyli ten taki No ja wiem, ten, trzynastkowy. który jest nad webpartem. Tego używają. Jak coś się stanie, czy jakiś przestój jest w indeksowaniu danych, czy coś, to pierwsza rzecz, którą zgłaszają, to jest to, że nie działa search. I ten szybki search. Oni jak wchodzą na listę, gdzie mają 50 000 elementów, oni nie będą filtrować. Oni wpiszą, szybko im się pokaże. No Bo tak. to jest takie Ajaxowe trochę podejście, że im się szybko No pokazują tak, dane, tak. tylko muszą być zindeksowane. To też jest ten... Ja wiem, tam nawet można to z palca na ustawieniach listy chyba wymusić, żeby on ponownie Ci zaindeksował taką listę na w obrębie listy. Tak W jakby. 13 jest ten ciągły crawl, czyli co się doda, to się automatycznie crawluje i wrzuca do bazy, więc jest szybciej. Nie ma opóźnień, no ale więcej zasobów pożera, bo cały czas jest dostęp do bazy kontentowej, musi być wyszukiwarka, te wszystkie mechanizmy muszą działać. Ale tak, u nich jak cokolwiek, nie wiem, niechcący zepsuje Microsoftu, update ostatnio poszły, to pierwsza rzecz jaka jest zgłaszana, to nie, że nie działają przepływy, tylko że nie da się wyszukać jest gdzieś granica pewnie, jeśli chodzi o wolumen danych, która sprawia, że coraz ciężej tych danych się szuka. No tak.
Każdy ma, nie wiem, każdy ma swoje jakieś elementy. A jak u nich Tytuły, z nazwy. metadanymi? Używają w ogóle metadanych, czy tak naprawdę dokumenty są po prostu wrzucane jak do folderów tradycyjnych? Dokumenty są, znaczy mają dużo metadanych, nie używają folderów w ogóle. Mhm. Dokumenty są albo już wstępnie przetworzone, albo gdzieś tam, albo co więcej, te dokumenty są jako formularze infopafowe. Mhm. I na nich pracuje wyszukiwarka, je indeksuje, na nich działają procesy. Mhm. Natomiast wyszukują dane, niekoniecznie dokumenty, wyszukują dane przeróżne. Nie no, pytam pod kątem tego, że to też jest jednak kluczowa wartość wyszukiwania, dobrze opisane metadane. Jeżeli Tak. masz 10 000 rekordów i chciałbyś wyłuskać jeden konkretny, no to musisz jakoś filtrować. No muszą być dane opisane, no bez tego to... No i tego też większość klientów niestety nie ma. Tak, bo Po prostu używają SharePointa jako No ten search działa repozytorium dokumentów. też tak trochę niezbyt dokładnie, no jest taki lekko... Nie ma takiego dokładnego dopasowania domyślnie, no. Działa jak działa, tak jak tam zaproponowali kiedyś w MS-ie i tyle. A zazwyczaj sama potrzeby właśnie są kwestia większe. takiego wyszukiwania tylko i wyłącznie za pomocą metadanych, jeśli chodzi o SharePointa, czyli No to są. no tak, i korzystają z tego? W kilku przypadkach, na 2 czy 3 bibliotekach mają wyszukiwarkę metadanych i według niej pracują. Mhm. No bo to nawet buduje się to lewe menu odpowiednio dynamicznie w Oni zależności od tych tylko metadanych. tylko na tym menu pracują, tych No bo to kilku jest bardzo przykładach. sympatyczne. Ja już w paru miejscach Co ciekawe, to na urlopach działa, na wnioskach urlopowych działa. No i tam jest status jakiś na przykład, czy takie Bo- jakieś pola, po których możesz sobie kliknąć i przefiltrować to szybko. Bo przy pewnym wolumenie danych właśnie muszą, znaczy łatwiej mi się nawiguje. No łatwiej się wyszukuję. nawiguje, bo to o to głównie chodziło właśnie, żeby ta nawigacja... Bo jak oni do mają danych była prostsza. wolumen danych, kilka tysięcy wniosków urlopowych kwartalnie, Mhm. no to obsłużyć to i zgrać to wszystko ze sobą na jakimś tam poziomie kadrowym, no to nie jest tak łatwo, więc to muszą czy wyszukać osobę, wyszukać wniosek, wyszukać, nie wiem, zastępstwo dla tej osoby, to już wszystko poleci po metadanych, ale tylko na niektórych listach, na innych nie używają, może nie mają potrzeby. Ale to jest akurat przykład jednej organizacji, która używa wyszukiwarki i nie umie bez niej żyć. Ale więcej jest takich, którzy... Aczkolwiek nie jest skustomizowana, jakby większość rzeczy jest domyślnie. No i Prawie wystarczy. nie ma nic. I tak. wystarczy. Aczkolwiek może jeżeli by była zmodyfikowana, by mieli lepszy efekt. Bo tam jest jeszcze połączone Office Web Apps z tym wszystkim, więc Podgląd przez przeglądarkę. podgląd, edycja, jakby No, edycja. nie mają, to jest wszystko webowo realizują, to też ciekawe. Tutaj jest fajny, ja miałem taki case biznesowy łączenia Office Web Appsów z ADRMS-em. Bo generalnie był wymóg taki, żeby użytkownicy nie mogli sobie pewnych rzeczy drukować ani zapisywać. No i jak udostępniasz komuś plik, to nie masz możliwości przycięcia uprawnień do takiego poziomu, więc ADRMS był wymagany, żeby coś takiego zrobić, a jeszcze Office Web Apps też jest o tyle fajny właśnie, że możesz ludzi gdzieś tam z zewnątrz sobie wpuścić. No tak, jest fajny, no i jest darmowy na SharePointa. No tak. To jest fajne, wymaga osobnego serwera, niestety. Ale jest za darmo, to nie trzeba nic płacić, mamy jakby... W pakiecie jest pełno... No ja to sprawdziłem generalnie i to rzeczywiście fajnie działa. Działa nawet do tego stopnia, że jak robisz print screena ekranu z dokumentem w Office Web Apps, to zostawia czarną dziurę. Ramka, wszystko SharePointa widzisz, a To fajne. to okienko, gdzie jest dokument, to jest czarna dziura. No oczywiście nie zablokujesz możliwości zrobienia sobie komórką zdjęcia oczywiście, ekranu i tego ale- typu rzeczy, ale wycina zawartość. To jest fajne. To jest fajne i na przykład tu jest fajny pomysł i tak to było w tym moim przypadku zrobione, że jeśli ktoś chciał wydrukować sobie taki dokument, to musiał po prostu uruchomić odpowiedni workflow. Workflow tak naprawdę, czyli na poziomie dokumentu z kontekstowego menu była akcja przypisana poproś o wydruk. Uruchamiałeś workflow poproś o wydruk i to co się działo w tle tak naprawdę, to jakiś tam użytkownik odpowiedzialny za ten dokument zezwalał na to, żebyś mógł go sobie wydrukować i dokument był w tle kopiowany do biblioteki, która nie była RMS-em chroniona. Dokument w niej leżał przez 30 minut powiedzmy, tyle dawał Ci czasu na zrobienie tego wydruku, a potem był kasowany. No ciekawe. Najprostszy case, najprostsze rozwiązanie, a fajna funkcjonalność tak naprawdę Tam dająca. nie ma żadnych zabezpieczeń. Ale to często trzeba po prostu ludziom mówić, że taka możliwość w ogóle istnieje, żeby komuś zablokować wydruk, bo ludzie tego nie wiedzą, a DRMS jest darmową rolą, tylko dodawaną do... No to jest chyba najważniejsza rzecz w searchu, że jak się źle skonfiguruje, to Za dużo dajesz. to ludzie widzą No, wszystko tak. i wtedy Jest klops. jest w sumie największa wtopa, no bo wszyscy mogą oglądać wszystko.
I to też już na własne oczy widziałem parokrotnie. No właśnie, kwestia uruchomienia searchu na koncie SP Farm Daje za dużo. daje wszystko. To... No, daje wszystko. No to kwestia też ustawienia skopów później i tak dalej. No to wiadomo, że z automatu to wszystko działać będzie, ale na pewno nie tak, jak ktoś by sobie tego życzył, więc trzeba to jeszcze doprecyzować i dokonfigurować. No to jest największy problem, że jak się źle skonfiguruje i myśli, że działa, nie sprawdzi, to nie działa. Działa w drugą stronę niestety. No tak. A kwestie takiego wyszukiwania osób rzeczywiście, no to tego też nie ma co ukrywać. To jest bardzo fajna funkcjonalność w dużych Fajne, ale organizacjach. teraz to też ważne, że domyślnie skonfigurowana wyszukiwarka osób nie dopasowuje dokładnie nazwisk. To też jest to rozmyte wyszukiwanie delikatnie. Więc no, tam jakieś odstępstwa są od tego wyszukiwania i no akurat u tego klienta. No tak, mi ale się to proste nie podobało. przejście później przez jedno kliknięcie właściwie jesteś na profilu tego ludka, możesz podejrzeć jakieś dokumenty, które on z Tobą współdzieli, czy nawet taki Yammer, o którym rozmawialiśmy, czy jakiś social media, jeżeli ktoś się czymś dzieli, jakimiś informacjami, to już przez ten profil do tego trafisz jest bardzo ten- prosto, ten, więc to jest tak jakby 2 czy 3 kliknięcia i jesteś w informacjach, które Nawet nie szukałeś. trzeba wchodzić na jego profil. Jest to okienko takie, ten panel taki z dodatkowymi informacjami, które pokazują ostatnie dokumenty tej osoby. Więc jakby jest szybciej. Jak go śledzisz. Nawet nie trzeba śledzić. Nie? Jeżeli on jest jakieś dokumenty edytował na SharePoincie, to wyszukiwarka to spina z jego profilu. A, czyli current users documents, coś Tak, takiego. jego ostatnio edytowane dokumenty. Znaczy nawet nie current. To jest fajne, jeżeli tam tych dokumentów ma mało. Jeżeli ma dużo, no ale to czy można wejść na MySite'a, czy wyszukać już po autorze. Bo jednak te metadane domyślnie SharePoint ma no, spasowane dosyć dobrze. Wszystkich autorów, edytorów z Wordów, PDF-ów zbiera. Nawet rozpoznaje wszystkie osoby z People Pickera. Też ładnie dopasowuje do A osób. jak wyszukiwanie jest zgrane z wersjonowaniem? Czy jest jakaś szansa, żeby, jeżeli wyobraźmy sobie taki case, masz dokument, gdzie jest 3 paragrafy, w którymś jest użyty zwrot xxxxx. Potem w trzeciej wersji ktoś to usuwa, tak? Ale masz już w sumie zebrane 5 wersji dokumentu. W pierwszej wersji jakaś treść była, w trzeciej ktoś ją skasował, teraz jesteś na 5. wersji dokumentu. Chciałbyś tak jakoś zbudować sobie zapytanie searchem, żeby znaleźć archiwalną wersję, w której użyta była jakaś treść, która została potem usunięta? No to jest dobre pytanie. Bo domyślnie SharePoint to skasuje wszystko, co tam. Znaczy skasować nie skasuje, to w wersji Wyszukiwarka, dokument tak, fizycznie w bazie będzie przechowywany. Ale Tylko pytanie, czy da się tak tego nie doprecyzować. zobaczy, bo ona wyszukuje to, co jest. Ja wiem, w aktualnej Tak, opublikowanej wersji. To też tak ważne, jakby że musi być aktualna i opublikowana. Mhm. I to też się tyczy tego szybkiego wyszukiwania, to znaczy jeżeli mamy ten quick search na liście i mamy na niej dokumenty, które są mają jakąś wersję nieopublikowaną, to tego nie wyszukamy. No tak, wśród nich nie będzie szukał. Tak, to jest ogólne, takie spójne podejście i tego się od Tak, już tam ale to długiego czasu to jest trzymamy. częsty problem, że ludzie tego nie wiedzą, coś tam edytują, ale nie wyszukujemy się, co zrobić. Natomiast no, jeżeli to nie jest wersja opublikowana, to trzeba by użyć jakiegoś troszkę rozbudowanego komponentu do wyszukiwania, który tam coś pomoże w tym wersjonowaniu. Domyślnie SharePoint nie wpuszcza nas. Nie wpuszcza do archiwalnej wersji, no Nie. tak. Trzeba by użyć jakichś wyższych uprawnień, no ale no to wtedy trochę sobie psujemy, więc to nie jest. Są co prawda dedykowane rozwiązania firm trzecich do searcha, aczkolwiek bazują na searchu SharePointowym, tylko dodają jakieś webparty dodatkowe, nie wiem. No tak, trochę ułatwiają wizualnie. Tak, no to jest taki customowy ten refinement panel, jakieś takie ładniejsze wyszukiwanie tych danych, ten wideo, jakieś tam multimedialne wstawki pododawane. Natomiast działa na wyszukiwarce SharePointowej, więc nic tam nowego nie dodają. No dobra, w przypadku takiego klienta, o którym mówiłeś, jakiej wielkości teraz są bazy searchowe? Jakie to są? W przypadku takiego wolumenu danych, jak duże są bazy searcha? Bo to też może ludzi jakoś blokować przed uruchamianiem searcha, bo boją się, że zaraz im zasobów zabraknie. Właśnie to tak nie jest, bo domyślnie się szacuje, że to jest około 3,5% wielkości bazy kontentowej. Względem To jest kontentu. indeks, to jest jakby główna partycja indeksu. No więc to są dziesiątki, setki megabajtów, tam 1 gigabajt to już jest naprawdę duża ilość danych. No co prawda, jeżeli chcemy mieć wysoką dostępność tego searcha, to znaczy musimy 2 serwery, czyli
dwie partycje indeksu oddzielone od siebie, no to trochę wzrasta. Natomiast to nie są takie ilości danych, żeby się tym przejmować. No. Przy kilkuset gigabajtowych wolumenach no to jest kilka gigabajtów max. To jest dosyć mało. Oczywiście narzut jest duży, jakby procesora pamięci, bo przy crawlu on cały czas zagląda do bazy. No tak mieli. Więc dobrze jest przy tym kliencie, gdzie tam jest 6000 użytkowników, tych dokumentów jest kilkanaście tysięcy, mocno używanym, to jest osobny serwer, wszystkie komponenty są na zewnątrz, więc jak się pytamy o wynik, no to inna instancja IIS-a tu już w ogóle przetwarza. Indeks jest osobno, więc też nie obciążamy SharePointa czy innych takich zasobów. No, natomiast no, tylko kwestia crawla wtedy jest ten styk serwer searcha z bazą danych. No okej, no to ten argument odpada, tak jakby jeśli chodzi o tą blokadę psychiczną taką u użytkowników. To raczej jest kwestia tego, że nie potrafią tego konfigurować i boją się, że pokażą za dużo. No i też chyba największy problem, że nie wiedzą, co to może dać. Bo najczęściej search, wyszukam, wrzucam, wpisuję słowo, znajduję albo nie, bo to też trzeba wiedzieć, jakby wyszukać, tak, czy wstawić gwiazdkę, czy nie gwiazdkę. I na tym często się kończy, to działa, nie działa i nie używają później. A wildcardy już są z automatu uwzględnione? Gwiazdką można szukać, czy? Znaczy, jeżeli piszemy gwiazdkę, to tak. A domyślnie to on łapie tylko całe słowo. Ten konkretny tak, string, który jest wpisany. I to też tak, domyślnie nie jest to pełne dopasowanie, tylko przybliżone. No bo kiedyś to trzeba było rzeczywiście jakiejś firmy trzeciej coś tam doinstalowywać jeszcze chyba w 7, tak, żeby szukał w ogóle z gwiazdką, bo nie było takiej możliwości. Teraz działa. Można skonfigurować, żeby wpisane słowo traktował dosłownie i żadnych dodatkowych tam podobnych wyników nie wpisywał. To też jest fajne, że w tej chwili jest te podpowiedzi do wyszukiwania, czyli on już potrafi nam podpowiedzieć po wpisaniu pierwszego no właśnie, słowa. czyli jakaś analiza wcześniejszych wyszukań. Tak, czyli jak wpisujemy, nie wiem, imię, taki moduł analityczny trochę, jeśli chodzi o wyszukiwarkę również. Piszemy Anna, to już nam potrafi podpowiedzieć, że dalej jest Kowalska i od razu mamy tą profil osoby, a nie już tam szukamy. No tak, a to nawet kwestia tego, żeby jakoś tam dbać o wydajność tego środowiska i patrzeć na przykład po wyszukiwaniu, nie wiem, jakiego typu dokumentów najczęściej ludzie szukają, czyli to są dokumenty HR-owe, to znaczy, że najczęściej atakują tak jakby witrynę HR-ową, no to trzeba wiedzieć, żeby ta witryna była tutaj najbardziej dopieszczona, jeśli chodzi o ale też jest, są specjalne opcje, które jakby umożliwiają szybsze wyszukiwanie odpowiednich obszarów. Możemy powiedzieć, że ten obszar HR-owy czy jakiś inny, on będzie inaczej traktowany przez SharePointa i będzie lepiej indeksowany, szybciej dane będą do niego dostępne. A teraz patrząc jeszcze na globalne organizacje, to jak wygląda jakaś wielojęzyczność w Searchu? Jest to w jakiś sposób w ogóle uwzględnione? To znaczy, jeżeli miałbyś sobie szukać po jakichś informacjach, które są tłumaczone, powiedzmy, gdzieś w SharePoincie? Są języki domyślne użytkownika, można go zdefiniować, można rozmienić, jak ktoś nie chce, pracuje z dokumentami z innego kraju, z innym A czemu w językiem. 13 została zdjęta ręczna możliwość wyboru języka witryny przez użytkownika końcowego? To można sobie włączyć potem, jak się przeedytuje, ale... No tak samo jak nie można się wylogować już. No właśnie, tak. No to jest tak, gdzieś popełnili taką funkcję w procesie designu. Ale generalnie Search obejmuje wielojęzyczność, tak? Jeżeli coś jest opisane w kilku wersjach językowych, to... Tak, mamy preferowany język, w którym szukamy, więc on wtedy szuka w tym języku, w którym są te informacje. To nie spływa ta informacja z kontekstu, to znaczy z wersji językowej witryny, którą dany użytkownik aktualnie ogląda, tylko administrator musi zdefiniować główny język wyszukiwania? Może zdefiniować. No, to dochodzimy już do tych zaawansowanych opcji wyszukiwania, że możemy zdefiniować, możemy jakby zdać się na ten mechanizm domyślny. Ale lepiej jest zdefiniować, bo wtedy panujemy nad tym, co się i jak się indeksuje. Lepiej nad tym panować, bo są lepsze efekty. No jasne. Bo tak to coś zostanie źle dopasowane, coś tam będzie niedokładne. Nie wiem, jakiś dokument się nie tyle źle, co źle dopasuje do wyszukiwania i lepiej zawsze sprawdzić, co się dzieje w wyszukiwarce, bo zawsze będą lepsze efekty. Użytkownicy będą zadowoleni, a nie będą marudzić, że im coś tam nie działa. No tak, to racja, ale generalnie
W wyszukiwaniu jest ogromna siła, tylko jest po prostu niedoceniona przez ludzi, bo to nie tylko dokumenty, tylko tak jak rozmawialiśmy, ludzie albo zewnętrzne dane kompletnie, bo jeżeli masz jakiś external listę, tak, no to możesz sobie szukać po danych tak naprawdę ze SQL-a gdzieś tam ciągniętych Tak, bezpośrednio. to, że można przeszukiwać w wyszukiwarkę organizacji, no, czy taką książkę adresową, nie trzeba nic robić, jest jakby z pudełka, trzeba tylko skonfigurować profile użytkowników, no i wyszukiwarkę. No i odpowiednio poukładać ludków w AD. No zdarzają Żeby się, hierarchia była dobrze odzwierciedlona, bo zdarzają się organizacje, które mają płaską strukturę ale to czasem można ich zrozumieć, bo nie zawsze struktura formalna później przelewa się na to, jak ludzie projektowo na przykład pracują i tobie wydaje się, że ktoś jest wiecznie pod tym przełożonym, a formalnie on jest zupełnie gdzie indziej. Na No przykład. tak, ale widziałem jedną ciężko- organizację, gdzie tam 500 osób było zupełnie bez menedżera, czyli całkowicie płaska struktura w AD, nie to, że gdzieś tam wyżej. No, a oni chcieli mieć strukturę, a jakby... A czy tą strukturę organizacji da się kompletnie poza AD jakoś zbudować? Można to zbudować po stronie SharePointa, po stronie bazy i tak SharePointa ustawić, żeby te relacje menadżer Można, tylko pracownik. wtedy trzeba to po stronie SharePointa ręcznie Ale czy wyszukiwarkę da się pod to Tak. później ustawić? bo wyszukiwarka działa na danych SharePointowych. Czyli już z tej... Jakby Active Directory tylko jest źródłem danych tych pierwotnych. Możemy je Raz na jakiś zmodyfikować. czas jest po prostu Możemy synchronizowane. zmodyfikować te dane i powiedzieć, że menedżer jest tylko w SharePoincie, a w AD mamy płaską. Albo wymusić, że AD jest głównym źródłem i wtedy wszystko, co jest w SharePoincie, to nadpisujemy albo nie dajemy możliwości zmiany menedżera w SharePoincie. Bo taki przykład też mieliśmy, że klient, to wszystko było, znaczy Active Directory było ostateczną wyrocznią, kto gdzie, jaki ma numer, a SharePoint tylko pokazywał i nie można było nic edytować, że żadnej property się nie dało. Bo tak sobie klient zażyczył. Active Directory to ostateczny wyrocznia, koniec. Świętość. A SharePoint tylko do odczytu. Tak. Jakieś tam pola później doszły dodatkowe, czy jakiś tam pokój, czy jakieś takie mniejsze, mniej ważne informacje, ale głównie to AD, a SharePoint tylko podglądał dane. No ale z kolei ten klient, który używa tylko książki adresowej, znaczy wyszukiwania książki adresowej, no to on sobie tak pół na pół, trochę z AD, trochę z SharePointa. No po to są te pola, można to Mają rzeczywiście... część customowych danych. No łatwiej jest rozbudować rzeczywiście to po stronie SharePointa niż po stronie AD. No tak, bo trzeba w AD dodawać, rozszerzać schemat, no to jest troszkę takie zawsze, czasami tam może coś zepsuć. Lepiej nie ruszać. Jak działa? Jak działa? A po stronie SharePointa jak dodasz, no to najwyżej... No tak, no w AD Ostatecznością jest trochę jest. tych pól, ale czasami trzeba coś tam dodać swojego. W SharePoincie możemy dodawać bardzo dużo tych pól. Nie ograniczam, jeśli chodzi o ilość tego. Tak, szybciej, no. Jedno kliknięcie mamy pole, mówimy co, jak, z którego źródła idzie. Dosyć proste. No wyszukiwarka to wszystko łapie, wszystkie property. To też jest fajne, że wyszukujemy MySite'y, czyli witryny osobiste może wyszukiwać. Może wyszukiwać skille, czyli umiejętności. To jest to, co się tam też w link serwerze pojawiło, czyli że możemy z poziomu linka użyć wyszukiwarki SharePointowej do wyszukania osoby, która ma na przykład jest, nie wiem, deweloperem, albo księgową, albo specjalistą z HR-u, z poziomu linka. Czyli link się pyta SharePointa, SharePoint zwraca dane o właściwościach osób i wyświetla nam w linku osoby, które spełniają jakieś kryteria. Bardzo fajnie. Jeżeli mamy, nie wiem, 2000 osób czy 5000 osób w organizacji, no to szukamy, nie wiem, dewelopera do projektu PACH, mamy na linku od razu, tak, ze statusami dostępności. No to jest fajna integracja z tymi statusami dostępności. No tak, no to jest bardzo przyjemne w użyciu. No tak, w sensie, znaczy nawet komunikowania się z tą osobą, nie tylko wyszukania i sprawdzenia, czy ona jest dostępna, czy nie, ale pracujesz na jakimś dokumencie, czegoś ci w nim brakuje, widzisz, kto jest autorem, widzisz, że jest na zielono, Tak. klikasz, wysyłasz mu wiadomość, pytasz się o coś, tak? Nie musisz tego robić mailem, tylko piszesz do niego. No właśnie, to Bezpośrednio działa wiadomość. czy ze strony czy z biblioteki, czy ze strony wyszukiwania. Jest to przyjemne w życiu i upraszcza pracę. No a to, że jeszcze z samego linka można wyszukać osoby, to taki dodatkowy bonusik, który gdzieś tam SharePointa. Aczkolwiek to ma swój minus, że jeżeli jesteśmy poza firmą, nie mamy dostępu do VPN-a, no to nie wyszukamy, bo nie No mamy nie wyszukasz dostępu tych do informacji, SharePointa. bo nie widzisz SharePointa, tak Tak. jakby z swojej perspektywy. No natomiast w środku, czy za VPN-em, to już wszystko ładnie działa. Mamy dostępnego SharePointa.
A to też pokazuje, że ta wyszukiwarka, no, to jest też takie API, możemy się do niego odwoływać z innych aplikacji, nie tylko z SharePointa. Możemy zbudować swój search, możemy jakąś aplikację, która gdzieś tam integruje SAP-a z SharePointem i z tą wyszukiwarką i gdzieś tam niekoniecznie musi być na samym No właśnie SharePoincie. to jest bardzo fajne, że tego searcha można rozbudować o inne źródła danych kompletnie. To nie musi być tylko Tak. SharePoint, tylko to Nie mogą musi być inne. No właśnie, więc możemy nie tylko wyszukiwać SharePointa, ale też dookoła i możemy korzystać z tego silnika wyszukiwarki nie tylko z samego SharePointa, ale też z aplikacji innych. Bo jest to API dostępne na zewnątrz. Można się tam... Czyli z drugą stroną. Tak, jak mamy... Z innych aplikacji ciągnąć za pomocą searcha SharePointowego Tak, danych. czyli SharePoint już jakby wykona pracę indeksowania, analizy wstępnej tych danych, a gdzieś tam aplikacja A ty trzecia tylko sobie... pobierzesz końcowe Tak, czy nawet jakaś interesujące aplikacja cię rzeczy. mobilna, coś się zapytał, coś tam podpowie, wyszuka dokumenty jakieś kadrowe czy inne i całkiem, że dosyć duże pole manewru mamy z tym wyszukiwaniem. To koniec. Kawy.